No i witamy w dżungli! W dupę. Jaki długi. Burza jest taka, o, błyska się. Ziemia się osunęła, widzicie tutaj mnóstwo skał. Leje się z każdej strony. Są powodzie, tak jak mówili. Chciałbym zauważyć, że jemy sobie w dżungli na dworze pod blachą i jest fantastycznie. Flaki jakieś, nie wiem z czego. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Widoki są piękne. Klaudia prowadzi, ja pracuję, jedziemy przez serpentynę, natomiast jest naprawdę pięknie, ale dostaliśmy alert bardzo silny, bo tak nam było wszędzie w telefonach i tak dalej, że są tutaj akurat, gdzie wjechaliśmy w tym obrębie powodzie, rzeki wylewają i żeby bardzo uważać, znać drogi ewakuacyjne i mieć przygotowane jakieś tam plecaki na wszelki wypadek. Ale jedziemy! No i faktycznie, słuchajcie, tu już jest zalane. Puszczają tutaj, odkopują jakieś wały. Woda na ulicy. Leje się z każdej strony. Są powodzie, tak jak mówili. Ach, my to zawsze mamy, jak nie oberwana droga, słuchajcie, a tyle jest skał i kamieni na drogach. A to, żeby nam to spadło na dach, to by było nieszczęście, bo to na środku drogi leży takie głazy, że masakra. Także grubo. Grubo, droga ciężka. I niepewna. Aha, no i nie przejedziemy. Ola! Fajna miejscówka. Znaleźliśmy ją po prostu po drodze, w drodze do Tarapoto. Nazywa się Las Kamieni. To jest drugi taki las, który zobaczyliśmy, tylko ten pierwszy, jak jechaliśmy do Limy, to widzieliśmy. I on był dużo mniejszy, bo takie małe były te kamyczki, a tutaj to faktycznie taki las, albo nawet i dżungla. No to jemy, no nie mam za dużego wyboru. Miejscowość jest ciekawa, taka nad wyraz mała i nad wyraz tu nic nie ma. Słuchajcie, nie pokazywałem wam wcześniej, że wzięliśmy tam jakieś parówki, kiełbaski, to nic odjechanego. Natomiast wzięliśmy jeszcze na spróbowanie takie trzeci rodzaj dania. Flaki jakieś, nie wiem z czego. Pachnie to tak 2 na 10. Ciekawi mnie najbardziej, co to jest, bo zobaczcie, to wygląda jak jakieś jelito. Jedzenie tu ogólnie było dobre, ale to jest dziwne. Jadłem już trezlecze wiele razy, ale to jest najlepsze, jakie jadłem. Jest naprawdę przepyszne i to widać, bo trezlecze jest najlepiej, jak jest właśnie takie rzadkie. Jest z tymi 3 rodzajami mleka i z góry jest dobra, w miarę bita śmietana albo coś tego typu, ale dobre, a nie takie zlukrowane. Petarda. Trudno się oprzeć i szkoda, że to było gdzieś kupione przejazdem, bo oj, jadłbym. Słuchajcie, droga do Tarapoto jest naprawdę ciężka, mianowicie teoretycznie zasad, ale tak dziurawy. To jest dramat, jak się pracuje, więc Klaudia jedzie cały dzień, że jej nerwy puszczają, ale jedzie. Jedziemy do Tarapoto. No i witamy w dżungli! Wczoraj tak już pod koniec jazdy, jak już wam mówiłem, że jest ciężko, to właśnie tak wjechaliśmy już w taką prawdziwą dżunglę, co widać na przykład tu. Gęsta roślinność, ciekawe zwierzęta, dlatego że już jakieś takie muchy inne latają. Roślinność jest tutaj bardzo gęsta, jest takie inne w ogóle, taki vibe inny jest, dlatego że jest już tu tak duszno, jest już takie inne powietrze. Inny hałas, że tak powiem, tej przyrody. No i to czuć, że jesteśmy w dżungli. Także welcome! Trochę wam pokażemy egzotycznych owoców, natomiast będziemy nagrywać nie wszystko teraz naraz, no bo nie zjemy wszystkiego naraz. Teraz zjemy Chlebowca zjemy. Nie wiem, czy jest dobre. Rozwaliłam go, jak na filmie. No i go trzeba jeść, nie? Wygląda tak. się nie obiera, nic. Śmierdzi jak... Pokaż.
No bardzo ładnie pachnie. Tak? No. Ty oceń. Dziwny jest. Owoc jak owoc. Nie no dobry, w smaku dobry. W konsystencji śmieszny, ale nie, dobry. Kwaskowo-słodki, mięciutki taki w konsystencji. To jest dobre. Dzisiaj cały dzień jazdy, więc pewnie znowu mało nagrywania. A jutro powinniśmy już dojechać do Tarapoto, więc powinno być troszkę ciekawiej. Jedziemy. Bardzo lubimy, więc jak tylko zauważyliśmy, że są, to od razu był ostry hamulec. Jest zupełnie inny niż w Brazylii, bo jest bardzo słodki. No, pyszny, zimny i bardzo słodziutki. Cudo. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Chciałbym zauważyć, że jemy sobie w dżungli na dworze pod blachą i jest fantastycznie. Pamiętacie, jak wam mówiłem w pociągu, że ludziom jest zawsze za mało i że będą protestować, aby wpuszczano więcej turystów? To było wprowadzenie mnie w błąd przez konduktora w pociągu, mianowicie to nie chodzi o to, że ludzie chcą, żeby wpuszczać więcej, tylko że chcą sprywatyzować bilety na Machu Picchu, a ludzie protestują, ponieważ nie chcą, żeby to było sprywatyzowane, bo to oczywiście ktoś z rządzących, komuś z rządzących dano w łapę i po prostu nagle największa atrakcja Peru będzie mogła iść w ręce prywatne, a oni się sprzeciwiają dlatego, że chcą, żeby to zostało państwowe i to chodzi o to. Klaudia, mówisz jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli musimy wszyscy jeść zupę jak z Rakato razem? Tak. Ale smaczna. Chyba śmieszna. Wow. Ty to zjesz? Nie, za duży. Tu są banany, tu są frytki, tu jest ryż. To jest cały cycek chyba z kurczaka. I to nie Ale to wiem, jest czy nie z dobro. tego kurczaka, co tu lata. Zaraz wam go pokażę. Klaudia twierdzi, że oni te kury, co tu chodzą, biją i podają. Pora deszczowa w dżungli. Cały czas było gorąco, gorąco, gorąco i sucho. Znaczy tu jest cały czas tak wilgotno. I nagle znienacka rypnie deszczem i o. Może nie leje jak w Wietnamie u Maćka, jak pokazywał, ale Maćka Ziomka, polecam kanał a propos kryptowalut, ale i tak leje. Cześć obiad. Już się na stół pchasz? Ty też? Co się tak chowasz za nogą? I tak cię widzę. Dobra, jednak leje prawie jak u Maćka. Chciałbym wam od razu powiedzieć, że te banany, takie smażone, to są takie platany. One nie są takie słodkie. Myśmy je raz przez przypadek kupili. One się nadają do smażenia. One są tylko lekko takie bananowe. Niektórzy je nawet lekko solą, jak smażą. Dobra, ja jestem na żarty jak świnia i jedziemy. Będziemy jechać. Przybij piątaka na końcu świata. Patrzcie, W dupę. Jaki długi. to ryby. Co to jest? Pełznie. Ale powoli. To jakiś pyton czy co to takie wielkie. Ale olbrzym. O matko kochana. Leje, ciemno, węże na drogach jak widzieliście. Widzieliśmy jeszcze mnóstwo ropów, żab, oposa. Burza jest taka, o, błyska się. O, żaba, podobny trochę do No ja małego. pierdzielę, przecież do tego gościa chyba trzeba zabrać, no przecież go coś wpierdzieli tutaj. Co mnie Co poważnie? go zabierzesz w drugą stronę, jak on stamtąd przyszedł? Sobie gumę żuje jeszcze. Bezstresowy człowiek. Może on tu z chaty idzie do kumpla tylko, proszę. Weź kurde mieszka w takiej chacie, ja pierdzielę. No nie no ludzie to... Zobaczcie jaka droga tu jest, patrzcie.
No, tutaj jest fontanna. Dlatego czasem twierdzę, że nasz bus się nie nadaje na tą wycieczkę. Słuchajcie, roślinność jest tak bujna, no rośnie wszędzie na maksa, do tego stopnia, że wręcz się jakby wylewa na ulicę i na ulicy nie rośnie tylko dlatego, że no jest asfalt. Gdzie jest? Ziemia się osunęła, widzicie tutaj mnóstwo skał. Facet wysiadł, chociaż trochę skał poodrzucać, bo nie miał jak przejechać. I my na tym skorzystamy i pojedziemy za nim. Bo tu normalnie rzeka płynie. Taka sytuacja. Jest pora deszczowa, co? A my w tą porę deszczową jechaliśmy, słuchajcie, a my mamy przeciekające okno najprawdopodobniej. I to już 2. Afer. To są wszystko sępy, one krążą i krążą tam aż po całą górę i szukają ofiar. Sępów tu jest bardzo, bardzo dużo i faktycznie no siedzą czasem chmarą na jakichś palmach czy czymś. Oprócz tego widzieliśmy jeszcze wczoraj pancernika, oprócz tego no boę, którego widzieliście, to nie był pyton, to był boa. No i jakieś papugi, ptaków przeróżnych, takich pięknych. Jeden wyglądał jakby taki feniks w ogóle. Jakieś i czerwone, i żółte, i w ogóle no szok. Dżungla jest odklejona, odjechana, znaczy super. Co mnie bardzo zaskoczyło, słuchajcie, działki w dżungli. Możecie kupić sobie hektar działki, hektar ziemi za $2000. I to może już być, wiadomo, generalnie przyjeżdżacie z $2000 i macie tutaj hektar ziemi. Jak będzie ta ziemia trochę mniejsza, to będzie znowu dostęp do wody, będą media, to będzie może trzeba kupić trochę mniejszą niż hektar, ale generalnie za $2000 przyjeżdżasz, kupujesz ziemię sobie gdzieś tam w okolicach Tarapoto, czy nawet w Tarapoto. Jak w Tarapoto to trochę mniejszą, za 2 kupisz. $2000, słuchajcie, macie tutaj ziemię. Piszmy Tarapoto. Z basenem chata, 20 000 soli, słuchajcie. 300 m², 190 000 soli, w Tarapoto 210 metrów. 37 800 soli, nie dolarów, 200 m². To Tarapoto to jest mała miejscowość, ale całkiem przyzwoita. Czyli działkę w dżungli kupić nawet za $2000 i tyle. Zwróćcie uwagę, jak tutaj się przygotowujemy tuk-tukiem do deszczu. Mamy albo coś takiego już przygotowane, albo możemy sobie ewentualnie zrobić z folii i to jest bardzo częste tutaj. Dojechaliśmy na kemping w samym środku dżungli. Tu jest bambus. Mnóstwo komarów. My stoimy sobie na trawce, jest całkiem fajnie. Musimy porobić parę rzeczy i będziemy tutaj dzisiaj spać. Także ciao! Teraz ja. Wow, super! No i dużo tutaj ludzi, mama mówi. A tu 4 tylko ludzi. No i właśnie. Trochę jest tu fajnie.